Witajcie w magicznym kraju, gdzie piaskiem zapisane są echa starożytnych cywilizacji. Przenieśmy się 5000 lat wstecz. Przed nami wyprawa przez zakamarki rozpalonego słońcem lądu. Poznajmy olbrzymie świątynie, gdzie każda kolumna opowiada historię, gdzie każdy korytarz skrywa sekrety minionych epok. Poszukamy skarbów, które strzegą dawnych tajemnic. Wzlecimy w górę i zejdziemy pod ziemię. Popłyniemy z wiatrem małą łodzią i wielkim wycieczkowcem. Poznajmy krajobrazy, gdzie Nil kładzie swe łaskawe usta na życiodajnych brzegach, gdzie niebiańskie błękity zlewają się z tajemniczym nurtem. Odkryjmy Egipt, dar wielkiej rzeki, ziemię wielkich faraonów. Jest czerwone? Czerwone jest. Tak, czerwone jest. Uznaliśmy, że to najlepsze miejsce, by rozpocząć kolejną naszą podróż i kolejną wyprawę. Kiedy w Polsce mamy minus 15 stopni, tutaj w Egipcie w styczniu jest plus 27. I podczas gdy większość turystów, zwłaszcza z Polski, rozpoczyna i kończy swój pobyt w Egipcie w hotelach, w takich resortach jak ten, nad bardzo ciepłym morzem, oglądając rafę, o tyle dla nas jest to wstęp do właściwej wyprawy. Do wyprawy rejs po Nilu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Rejs po Nilu marzył nam się od dawna. Jest styczeń 2024 i właśnie teraz postanowiliśmy ponownie odwiedzić kraj nad Nilem. Tym razem skupiając się na słynnej rzece i wielkich zabytkach położonych na południu Egiptu. Zdecydowaliśmy się na wycieczkę zorganizowaną przez biuro podróży pod nazwą Rejs po Nilu Skarby Faraonów. Lecimy z Wrocławia do Marsa Alam. Lot trwa ponad 4 godziny. Przed docelowym noclegiem na statku 1 lub 2 dni spędza się w wybranym przez biuro podróży hotelu. Nam trafił się hotel pod nazwą Alexander the Great. Średniej wielkości resort jest typowym egipskim ośrodkiem położonym nad brzegiem Morza Czerwonego. Największym atutem hotelu jest zdecydowanie przyjemna piaszczysta plaża i daleko ciągnące się płytkie i ciepłe morze. Zmieniającym otoczenie z zimowych, minusowych temperatur przeniesienie się w 27 stopni już wystarczy. Hotel oferuje też pomost z wyjściem na głębszą wodę. Nie możemy odmówić sobie zanurkowania. Dzięki temu można obejrzeć tutejszą rafę koralową. Goście mogą tu błogo spędzać czas, ale podsumowanie pobytu w tym hotelu podamy Wam na zakończenie wycieczki. Aby przemieścić się z Marsa Alam na statek, wyruszamy z hotelu jeszcze w nocy. Niestety to bardzo długa podróż trwająca ponad 10 godzin. Mijamy skaliste i piaszczyste krajobrazy pustynnego interioru. Spotykamy się z pierwszymi miastami poza hotelowym światem. Docieramy do pierwszego z portów, w którym cumuje już nasz statek. To Aswan. Z wielkim podekscytowaniem kwaterujemy się na statku.
To jeden z dziesiątków, jeśli nie setek, wielkich bloków, statków, hoteli kursujących Nilem w górę i w dół rzeki. Wnętrze urządzono z klasyczną elegancją, aby się poczuć prawie jak w powieści Agaty Christie. Kajuty nie są obszerne, ot tyle, żeby starczyło na wszystko, co potrzebne. Oczywiście pływających po Nilu statków jest tyle, że i standard jest w każdym inny. Poziom jest oznaczany gwiazdkami tak jak w hotelach. Nasz o nazwie Nile Carnival miał 5 gwiazdek, czyli niby najwyższy poziom. Ale to tak jak z oznaczeniami egipskich hoteli, są dość umowne. Podczas naszej podróży spotkaliśmy sporo innych statków, które oferowały o wiele wyższy poziom. Ale rzeka Nil jest dla każdego taka sama. Każdy statek oferuje też pokład górny, który jest tarasem, by podziwiać egipskie krajobrazy. Wkrótce zawitamy i tam. Kiedy wielki statek jeszcze parę godzin postoi w porcie, wypływamy na wodę Nilu o wiele mniejszą jednostką. To tradycyjna łódź żaglowa feluka. Łodzie takie używane są na Morzu Śródziemnym, osłoniętych wodach Morza Czerwonego, ale szczególnie na Nilu w Egipcie. Łodzie te nie są wyposażone w silniki, więc zapewniają cichy i spokojny rejs pasażerom, ale sporo pracy załodze. Ożaglowanie feluki składa się z 1 lub 2 żagli, pięknie rozpostartych, kiedy płynie się z wiatrem. Jeśli jednak płyniemy w drugą stronę, aby się przemieszczać, trzeba płynąć po rzece zygzakiem. Tylko w taki sposób można złapać napędzający wiatr. Z wody podziwiamy słynny Asuan. Najdalej wysunięte na południe jedno z wielkich miast egipskich. Asuan nigdy się strzegł południowej granicy, będąc bazą dla wojennych wypraw do Nubii i Sudanu. Asuan to jedno z najbardziej suchych, zamieszkanych miejsc na świecie. Pustynia dochodzi tu bezpośrednio do brzegów rzeki. Na zachodnim brzegu króluje wzniesienie Kubet el-Hawa, czyli Kopuła Wiatru. Piaskowa Góra jest miejscem spoczynku szlachciców i kapłanów starożytnego Egiptu. Do tej pory odkryto tu około 100 grobowców. W sztucznie utworzonych tarasach komory grobowe skrywały także mumie krokodyli. Dlaczego mumifikowano ciała krokodyli, dowiecie się w dalszej części naszej podróży. Jeśli macie więcej czasu, na wzniesienie można się wspiąć i podziwiać piękny widok na cały Asuan. To bardzo malowniczy odcinek Nilu. Utworzyło się tu wiele wysp, które warto odwiedzić. Dopływamy właśnie do jednej z nich. Jazirat an-Nabatat, czyli Wyspa Roślin. W świecie zachodu znana jako Wyspa Kitchenera. Niewielka, mająca niecały kilometr długości wysepka została podarowana lordowi Kitchenerowi w podzięce za jego zasługi dla Egiptu. Lord przekształcił wyspę w ogród botaniczny pełen egzotycznych drzew i roślin. Prowadzi się tu także badania i testy rodzajów zbóż. Na pierwszy rzut oka w gorącym kraju takim jak Egipt nie dziwi widok palm, daktylowych czy kokosowych, ale tak naprawdę znamy je ze sztucznych upraw czy terenów hotelowych. Na tym pustynnym terenie występują rzadko. Poza tym sprowadzono tu okazy niewystępujące naturalnie w Egipcie. To na przykład rojstona królewska, przez niektórych uważana za najładniejszy rodzaj palmy. Występuje na Antylach, Florydzie, w Meksyku, Ameryce Centralnej i Południowej. Zaciekawiło też nas to drzewo. To puchowiec wspaniały, pochodzący z południowej części Ameryki Południowej. Nam wydaje się, że palmy nie są czymś egzotycznym dla Egipcjan. Jednak wyspa Kitchenera jest bardzo popularna wśród lokalnych mieszkańców, stanowi cel weekendowych wypadów czy jako miejsce na piknik z dala od hałasów miasta. Małą feluką powracamy wodami Nilu na wielki statek. Kończymy ten dzień pełen emocji.
na pokładzie górnym, z którego podziwiamy nocny Aswan. Tętniąca do nocy dawna południowa granica Egiptu z Nubią. W czasach starożytnych ośrodek kupiecki, stojący na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. To także w okolicach Assuanu znajdował się słynny kamieniołom sienitu. Czerwony granit, który po transporcie Nilem służył do budowy wielkich egipskich świątyń. To okazale oświetlone, górujące nad miastem Kubet el-Hawa, wzgórze, które poznaliśmy już za dnia. Trudno nawet zliczyć pojawiające się w Assuanie wycieczkowce. Kolejny dzień wycieczki także zaczynamy, kiedy jest jeszcze ciemno. Nocą wyruszamy jeszcze dalej na południe, około 300 km, prawie pod samą granicę z Sudanem. To wszystko, by zobaczyć miejsce słynne w historii starożytnej, ale i współczesnej. Nad Abu Simbel wstaje kolejny dzień. Słońce powoli otula swoimi promieniami dwie słynne świątynie. Wielka świątynia Ramzesa II powstała w XIII wieku przed naszą erą. Miała stanowić dowód wielkości jednego z najsłynniejszych faraonów, określanego też imieniem Ramzes Wielki. Fasada ma 30 metrów wysokości i 35 szerokości. Skierowana jest dokładnie na wschód, kierunek oznaczający życie. Przybyłych witają 4 posągi Ramzesa II. Mają 21 metrów wysokości. Na nich kartusze, czyli wykuwane osobiste znaki wizytówki danego faraona. Tu Ramzesa Wielkiego. Jeden z posągów zniszczyło trzęsienie ziemi jeszcze w czasach starożytnych. Między nogami tych posągów znajdują się kolejne, tym razem członków rodziny Ramzesa II. Jego matki, żony oraz synów i córek. My ludzie nie dosięgamy nawet do pięt faraona. Wydaje nam się, że Ramzes II wydał polecenie budowniczym świątyni albo wielka, albo wcale. Oczywiście wcale nie wchodziło w grę. Po środku nad wejściem góruje posąg słonecznego boga Rehorachte. Ledwo dostrzegalne z dołu 22 pawiany oddają cześć wschodzącemu słońcu. Świątynię odkryto dopiero na początku XIX wieku. Przez wieki stała zasypana piaskiem pustyni. Wchodzimy do środka. Jak myślicie, czyje posągi witają nas w pierwszej wielkiej sali hypostylowej? Tak, tym razem postaci Ramzesa II mają 10 metrów, podtrzymując strop nawy głównej. Skromność nie była mocną stroną faraona. Do tego znajdujemy na ścianach liczne reliefy upamiętniające walki Ramzesa II w bitwie pod Kadesz. W rzeczywistości jego zwycięstwo nie jest wcale takie jednoznaczne, a historycy mają sporo wątpliwości. Od głównej sali hypostylowej odchodzą podłużne sale, gdzie było miejsce na ofiary dla bogów i sprzęty świątynne. Ściany wszędzie pokryte są reliefami z wizerunkami Ramzesa II, jego żony Nefertari i bóstw, którym poświęcona była świątynia. Cały kompleks sal sięga 56 metrów w głąb skały. Ostatecznie docieramy do sanktuarium, w którym w skalnej niszy siedzą 4 posągi. To Ramzes Wielki w towarzystwie 3 bogów – Amona-Re, Rehorachte i Ptacha. Świątynia została tak zaprojektowana, by wschodzące słońce oświetlało posągi, ale dzieje się tak tylko 2 razy w roku. Obecnie 22 lutego i 22 października. Spektakl nazywany jest Misterium Słońca. Promienie otaczają najpierw faraona, potem 2 bogów, pozostawiając jednak Ptacha w ciągłej ciemności, bo jest bogiem związanym ze śmiercią i życiem pozagrobowym. Pojawiamy się ponownie przed kompleksem. Obok świątyni Ramzesa II znajduje się też mniejsza, którą wielki faraon wybudował na cześć swojej żony Nefertari. Jak widać, mąż miał gest. Oczywiście była to jedna z żon Ramzesa II, ale ta najważniejsza. Świątynia została poświęcona bogini miłości i piękna Hathor.
Fasadę tej świątyni zdobi 6 posągów. 2 posągi królowej usytuowane są pomiędzy 4 innymi, przedstawiającymi oczywiście Ramzesa II. O nadzwyczajnym szacunku, jakim Ramzes II darzył Nefertari, świadczy fakt, że 10-metrowe posągi żony dorównują swą wysokością jego własnym. Po wejściu do sali hypostylowej strop podpiera 6 kolumn ozdobionych głową bogini Hathor, przedstawianej jako kobieta z krowimi uszami. Na płaskorzeźbach Ramzes i Nefertari składają ofiary bóstwom. W głębi świątyni znajduje się sanktuarium z przedstawieniem bogini Hathor. Świątynie w Abu Simbel są także wielkim osiągnięciem w historii współczesnej. Tak naprawdę bowiem nie stoją obecnie w miejscu wybranym przez Ramzesa II. Z powodu budowy Wielkiej Tamy Asuańskiej i tym samym utworzenia jeziora Nasera, Abu Simbel znalazłoby się pod wodą. Świątynię w latach 1964–68 przeniesiono 60 metrów wyżej i 200 metrów dalej. Budowlę pocięto na ponad 1000 bloków, z których największy ważył 33 tony i złożono w nowym miejscu. Wzgórza są tak naprawdę żelbetowymi pudełkami, w których schowano wykute świątynie, także wzmacniając je od zewnątrz żelbetowym szkieletem. Kierownikiem prac był z ramienia UNESCO polski archeolog Kazimierz Michałowski. Koszt operacji wyniósł około 36 milionów dolarów. Można powiedzieć, że świątynie Abu Simbel narodziły się 2 razy, za każdym razem w fascynujący sposób. Poznajmy w takim razie powód tego całego zamieszania. Powróćmy w okolice Asuanu. Po wiekach wylewów Nilu człowiek postanowił ujarzmić najdłuższą rzekę świata. Wielka Tama Asuańska jest jedną z 2 tam na Nilu znajdujących się w pobliżu Asuanu. Istniejąca stara tama stała się niewystarczająca. W 1971 roku uruchomiono Wielką Tamę Asuańską. Ma 3600 metrów długości. Wznosi się na wysokość 111 metrów. Ma 40 metrów szerokości na szczycie i prawie kilometr szerokości u podstawy. Zatamowanie Nilu takim kolosem spowodowało powstanie wielkiego jeziora, które nazwano nazwiskiem prezydenta Nasera. Ma ponad 500 km długości. Koszt budowy tamy szacuje się na $1 miliard. Ten osobliwy pomnik w kształcie lotosu to dla Związku Radzieckiego za pomoc finansową. Tama pozwoliła na regulację poziomu Nilu i ograniczenie powodzi, jak i okresów suszy. Niestety spowodowała także zatrzymanie żyznych osadów wspomagających rolnictwo, więc i zwiększenie użycia nawozów sztucznych. Liczba gatunków ryb słodkowodnych zmalała z 72 do około 25. Tama zmieniła nawet klimat w południowym Egipcie i spowodowała wzrost opadów deszczu. Trzeba było przesiedlić ponad 100 000 ludzi, a wody zalały bezpowrotnie wiele zabytków i stanowisk archeologicznych. Jednym z niewielu ocalałych jest właśnie świątynia Abu Simbel. Co postanowiono ocalić jeszcze? Zobaczmy. Wypływamy ponownie na wody Nilu. Znajdujemy się pomiędzy Wielką Tamą Asuańską a Starą Tamą. Płyniemy do świątyni Izydy, pierwotnie wybudowanej na wyspie File. Nazwa funkcjonuje wciąż jako świątynia Izydy na wyspie File, ale to już nie ta wyspa. Wybudowanie obu tam asuańskich sprawiło, że świątynia przez większość roku znajdowała się w wodzie. UNESCO postanowiło uratować zabytek. Po 10 latach prac w 1981 roku ostatecznie można było już obejrzeć w pełnej okazałości kompleks świątynny. Wybrano inną, wyżej położoną wyspę Agilika, odległą o 500 metrów. Całą świątynię pocięto niczym na klocki, a było ich 47 000 i złożono w nowym miejscu. Zabytki File obejmują 4 główne epoki: ostatnią część ery faraonów, okres ptolemejski, epokę rzymską i okres chrześcijański.
Budowę świątyni Izydy rozpoczął Nektanebo I, a budowana była od IV wieku przed naszą erą do II wieku naszej ery. Świątynia na File była jednym z ostatnich funkcjonujących miejsc kultu wierzeń egipskich. W następstwie agresywnych działań chrześcijańskich zelotów została zamknięta dopiero w połowie VI wieku, oficjalnie z rozkazu cesarza Justyniana. Szeroka kolumnada prowadzi nas do wejścia znajdującego się pomiędzy dwoma pylonami o wysokości 18 metrów. Ozdobione są reliefami ukazującymi króla Ptolemeusza XII, ojca Kleopatry, który zabija wrogów w towarzystwie najbardziej ukochanych bóstw Egiptu Izydy i Neftydy, Horusa i Hator. Niektóre postaci zostały niemal w całości wymłotkowane w okresie, gdy atrium świątyni służyło jako koptyjski kościół. Zaraz za pierwszym pylonem wchodzimy na dziedziniec. Po lewej stronie znajduje się Mamisi, czyli kaplica boskich narodzin Horusa. Po przejściu przez drugi pylon dochodzimy do sali hypostylowej. W czasach cesarza Justyniana w VI wieku naszej ery część pomieszczeń przekształcono w kościół, czego dowodem są wykute na kolumnach krzyże. W najdalszym pomieszczeniu świątyni panuje półmrok. Ściany sanktuarium ozdobione są płaskorzeźbami przedstawiającymi królów ptolemejskich i cesarzy rzymskich. Na granitowym postumencie stawiono świętą barkę bogini Izydy. Pojawiając się ponownie na zewnątrz, po lewej stronie świątyni Izydy, mamy tu też świątynię Hator. Ale nasz wzrok przyciąga jednak inna budowla. To doskonale zachowany kiosk Trajana. Elegancki portyk o 14 kolumnach powstał w II wieku, prawdopodobnie był przykryty drewnianym dachem, służył podczas ceremonii religijnych, gdy barka Izydy przypływała lub odpływała z wyspy. Kompleks świątynny był celem pielgrzymek jeszcze długo po chrystianizacji Egiptu. Teraz jest celem pielgrzymek turystów. Niewielkie rozmiary sprawiają, że opływając wyspę można podziwiać wszystkie zabytki od strony wody, mijając po drodze liczne małe wysepki rozsiane na tym odcinku Nilu. Mija też nasza wizyta w Asuanie. Olbrzymi statek odpływa z przystani. To dla nas ważny moment, bo w końcu ruszamy naszym wycieczkowcem. Nareszcie możemy zacząć się napawać widokami nilowych brzegów. Odczuć wiatr z nad rzeki. I tak zapada powoli zmierzch. Nasz statek po niedługim rejsie około 50 km pojawia się w kolejnej przystani. Przed nami Komombo. Dla turystów to miejsce, gdzie można obejrzeć kolejną ze słynnych egipskich świątyń. Na wzgórzu posadowiona jest świątynia Komombo. Poświęcona jest dwóm bóstwom jednocześnie, do tego także występującym w triadach: bogowi Sobkowi oraz Haroerisowi, czyli Horusowi Starszemu. Poświęcenie świątyni dwóm bogom wpłynęło na cały układ architektoniczny. Dwa identyczne wejścia do świątyni, hypostyle, amfilada i dwa takie same sanktuaria. Świątynia jest nietypowa, ponieważ wszystko jest idealnie symetryczne wzdłuż głównej osi. Potężne kolumny mają zakończenia w formie papirusu i kwiatu lotosu.
Ściany bogato pokryte są płaskorzeźbami przedstawiającymi Boga Sobka w ludzkiej postaci z głową krokodyla czy Horusa starszego z głową sokoła, ale także zwierząt i różnych przedmiotów z czasów starożytnego Egiptu. Sobek, Bóg z głową krokodyla, według ówczesnych był uważany za stworzyciela świata. Horus starszy to ówczesny Bóg wojny. Budowlę tworzono za czasów panowania Ptolemeuszy od II do I wieku przed naszą erą. Na tylnej ścianie świątyni znajdujemy najsłynniejsze dzieło twórców tej budowli. Relief medyczny pokazujący instrumenty lekarskie, szczypce, skalpel, piłę czy bandaże. Może to świadczyć o tym, że świątynia była także miejscem leczenia chorych. Obok świątyni można zobaczyć urządzenie zwane nilometrem. Służyło do badania poziomu wody na Nilu, a tym samym do prognozowania wielkości upraw. Za tym szło ustalanie podatków dla mieszkańców. Więcej wody, więcej plonów, więcej płać człowieku. W pobliżu świątyni Komombo znajduje się Muzeum Krokodyli. Bóg Sobek pod postacią krokodyla był bardzo znaczący. Krokodyle hodowano specjalnie po to, by potem ich mumie złożyć Bogowi w ofierze. Można tu zobaczyć 22 mumie krokodyli. Krokodylom, w których kapłani upatrzyli boskiego ducha, rozpoznając po specjalnym ubarwieniu skóry, pozwalano dorosnąć do sporych rozmiarów, nawet 5 metrów. W trakcie takiego życia zwierzę było specjalnie karmione, specjalnie traktowane, wręcz rozpieszczane. Niektórym zakładano nawet złote ozdoby. Krokodyle oswajano i hodowano jak zwierzęta domowe. Świątynia w Komombo wywarła na nas olbrzymie wrażenie. Jest niezwykle interesująca, tajemnicza, a chwilami też i przerażająca. Po prostu niepowtarzalna. Nasz statek odpływa już z przystani. Nie spędziliśmy tu wiele czasu, ale nawet tyle wystarczyło, by miejsce zapadło na długo w pamięci. Wyruszyliśmy w nocny rejs. To było wielkie przeżycie. Statek miał do pokonania do rana spory odcinek rzeki. To była jedyna taka noc, którą w całości spędziliśmy płynąc. Na górnym pokładzie hulał wiatr od rzeki, a w kajucie słychać było tylko chlupot wody opływającej burtę. Nil ukołysał nas do snu. Koniec części pierwszej. Zobacz też koniecznie część drugą. Odwiedzimy kolejne świątynie faraonów i faraonek. Gorące powietrze uniesie nas w górę, a duszne otoczy pod ziemią. Po tym wszystkim odetchniemy rzeźką bryzą na pokładzie statku. Zanurzcie się w magicznym Egipcie razem z nami.